może być tak, że jesteśmy informowani o czymś i my nic właściwie nie wiemy. Warto też się zastanowić, czy nie czekacie za długo. Moim zdaniem niewiele osób lubi takie zmiany, że się co chwila coś zmienia i nie wiadomo właściwie, gdzie idziemy. Oni naprawdę mają gdzieś, skąd tak naprawdę przychodzą cele i wymagania. Nie da się zrobić tak, żeby wszystko przygotować i poinformować dopiero, jak to już jest gotowe. Nie wszyscy będą zadowoleni. Jeden menedżer wymyślił tak, drugi strach. I oni będą tak siedzieć i czekać i się zastanawiać, co oni tak właściwie mają robić, w którą stronę mają iść, to szlak ich po prostu trafi. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rejkowski I Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z jednej strony o zmianach, ale z drugiej strony o decyzjach i o tempie podejmowania tych decyzji, ponieważ mamy taką dość mocną rozkminę ostatnio na zasadzie, czy decyzje powinno podejmować się szybko, czy może wolno, czy może lepiej się przygotować, czy może wejść na głęboką wodę i w trakcie budować samolot do lotu. No i nie tylko podejmować decyzje, bo to jedna rzecz, ale potem wdrażać konsekwencje tych decyzji i wdrażać zmiany. Bo też czasem można robić to wolniej, czasem szybciej, czasem można ogłaszać to, że będzie inaczej od razu, jak tylko wiemy pierwsze informacje, a czasem można czekać, aż wszystko będzie jasne. I o tym właśnie porozmawiamy. Czy lepiej jest zbudować ten samolot w locie, czy lepiej mieć wszystko gotowe i wystartować? No, może porównanie do branży lotniczej nie jest zbyt dobre, ale właśnie w jaki sposób działać. I dzisiejszy odcinek będziemy trochę luźniej podejdziemy do kwestii pokazywania różnych frameworków, technik czy metod. Raczej tutaj mamy z Pawłem czasami bardzo różne opinie, więc sobie trochę podyskutujemy. Będziecie mogli usłyszeć, jak się nie zgadzamy na jakiś temat w końcu. W końcu, bo tutaj porównanie to samolotowe raczej jest do przedsiębiorców, którzy muszą wymyśleć, jak działać, zanim się kasa skończy, zanim się rozsypią, zanim koszty ich zjedzą. No i my jako liderzy, no to takimi przedsiębiorcami jesteśmy, co nieraz powtarzaliśmy, że no my tutaj tworzymy swoje małe firmy w ramach większych struktur, no więc często musimy podejmować decyzje, które są jedne wygodne, inne mniej. Musimy zadbać o ludzi, którzy są chętni do szybkich zmian i takich, którzy są niechętni do jakichkolwiek zmian. I to jest duży problem. Krzysiek, jak ty w ogóle widzisz to podejście? Teraz akurat w naszej firmie WMAG jesteśmy w pewnej dosyć dużej zmianie i nasz CEO ogłosił tę zmianę. No i różne są na to reakcje. Są osoby, które mówią, no słuchaj, nie może być tak, że jesteśmy informowani o czymś i my nic właściwie nie wiemy. Najlepiej to powinno być tak, że powinno być wszystko ustalone od A do Z, wszystko powinno być gotowe i powinniśmy wiedzieć dopiero, jak już będzie wszystko gotowe, a nie tak, że właściwie jakaś wielka niewiadoma. No a są inne osoby, które mówią, że czemu tak późno się dowiadujemy? No tam jakieś w ogóle sam ten pomysł kilka dni zajęło, żeby go jakoś tam sformułować, opisać. No to najlepiej było, żeby w ogóle jeszcze wcześniej, żeby nie czekać z tym, żeby od razu powiedzieć, jak tylko ten pomysł się pojawi. No i to są oczywiście dwa bardzo odległe punkty na tym spektrum w jednej firmie, w jednym środowisku. Oczywiście nie da się zrobić tak, żeby wszystko przygotować i poinformować dopiero, jak to już jest gotowe. I nie da się zrobić tak, żeby powiedzieć bardzo, bardzo wcześnie, jak w ogóle pomysł jest tylko na etapie jakiegoś takiego bardzo małego pomysłu. I tutaj nie ma lekko, bo się kłaniają profile osobowości i ci różni ludzie, którzy różnie do zmian podchodzą. Mówiliśmy o tym w odcinku właśnie o profilach osobowości, to podlinkujemy w notatkach do tego odcinka na stronie nerd.management/141, jak 141 odcinek podcastu, bo my jako liderzy musimy zadbać o wszystkich. To jest zmiana, jak każda zmiana ma to do siebie, że ze zmiany nie wszyscy będą zadowoleni. To myślę, że już zdajecie sobie sprawę. O zmianie również dużo mówiliśmy. Przez każdą zmianę trzeba ludzi przeprowadzić, do tej zmiany trzeba ich przygotować. I teraz to, co musicie wziąć pod uwagę, no to właśnie tych wszystkich ludzi, tych, którzy pójdą z wami, niczym ta armia wolontariuszy szerząca zmianę,
ale też tych, którzy będą oporni, czy tych, którzy grają rolę NPC-ów, im trzeba powiedzieć dokładnie, mają swoją rolę, chcą zrobić robotę od 8 do 16 i tyle, i nie chcą wyjść dalej. I teraz z mojej perspektywy to sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy ludzi, którzy chcą coś zrobić i którzy są aktywni, którzy są proaktywni, którzy wchodzą z inicjatywą i są w tej grupie pierwszej, to kiedy każemy im siedzieć na dupie i czekać, żeby zmiany się jakoś tam wyklarowały, żeby jakieś decyzje zostały podjęte, zostały określone jakieś działania na bazie nie wiem, managementu, gdzieś na poziomie VP, czy top managementu, czyli tak kilka szczebli w tej drabinie korporacyjnej wyżej. I wtedy takie czekanie, no, ono może być ok, ale do pewnego momentu, bo jeżeli każecie im czekać i siedzieć, i oni będą tak siedzieć i czekać i się zastanawiać, co oni tak właściwie mają robić, w którą stronę mają iść, to szlak ich po prostu trafi. I teraz ważne jest to, żeby nie przeciągać, żeby zadbać o tych ludzi, żeby dać im coś do roboty, dać im jakieś wyzwania, dać im pole do popisu też w tej zmianie, jakakolwiek by ona nie była, żeby mogli się wykazać, bo inaczej mogą się wypalić, mogą po prostu zmienić robotę i mogą odejść i będziecie tak naprawdę zamiast zmiany mieli dużo większy problem, bo nie dość, że musicie się przeorganizować, to jeszcze musicie znaleźć nowych ludzi na miejsce tych, którzy się wkurzyli i odeszli. O, właśnie, Paweł. I to, o czym mówisz, to jest takim dobrym wyjaśnieniem dla jednego elementu, co do którego się nie zgadaliśmy, ale teraz chyba wydaje mi się, że zaczniemy się zgadzać, bo to jest właśnie to, że z drugiej strony nie można dać tej roli takiej wychodzącej do przodu osobom, które nie mają takiego drive'a, takiej właśnie chęci do tego, żeby iść tym bojem, rozpoznawać sytuację. I tutaj taki przykład właśnie z naszej transformacji, którą prowadziliśmy, to jest to, że zmieniamy naszą organizację w kierunku takiej product-driven organizacji ze zdefiniowanymi produktami, a nie tylko inicjatywami, jakimiś projektami. I zdefiniowaliśmy sobie rolę między innymi product managera, czyli takiego kogoś, kto właśnie ma ten produkt i nim zarządza. I teraz tak, mieliśmy takie przypadki, że w niektórych takich działach naszej firmy od razu już zdefiniowano tych product managerów, dano ludziom rolę, a na przykład w moim dziale czekaliśmy z tym, bo nie za bardzo wiedzieliśmy jeszcze, jakie będzie miał odpowiedzialności ten product manager, co będzie mógł robić, co nie będzie mógł robić, jeszcze nie ustaliliśmy tych relacji i tak dalej. Zauważyłem, że było dużo frustracji, że ktoś, kto ma rolę product managera, jeszcze nie zarządzał tym produktem, tylko robił rzeczy po staremu, był właściwie takim project managerem. Nie mówię, że wszyscy oczywiście tacy byli, ale było trochę takich osób i to właśnie moim zdaniem były te osoby, które dostały rolę, ale wcale nie miały chęci jej eksplorować, nie miały chęci albo wiedzy, możliwości, bo jeszcze to różne są przyczyny tego, żeby zadziałać właśnie w ten sposób, co Paweł powiedział, czyli dobra, dostałem jakąś legitymację, jeszcze nie wiem o co chodzi, jeszcze nie wiem na czym to polega, ale będę paru do przodu. Tylko po prostu dostałem nową karteczkę na biurko, ale robię coś takiego samego. Więc to jest druga strona, czyli też nie możemy kopniakiem wypychać do przodu, żeby eksplorowali teren tych, którzy raczej nie chcą tego robić, nie mają takiego drygu do tego. No jasne, o tym mówiliśmy w odcinku o Waterline Principle i to jest dokładnie Waterline w praktyce, kiedy ta linia umiejętności, ten Task Relevant Maturity, czyli ten poziom umiejętności danej osoby, kiedy ewidentnie jest za niski. Jeżeli jest za niski, to wiem, że jak rzucimy go na głęboką wodę, to konsekwencje tego mogą być za duże, ktoś może tego nie dźwignąć. Ale z drugiej strony teraz, jeżeli mamy ludzi kompetentnych, to firma powinna wykorzystywać potencjał tych ludzi. Jeżeli nawet na poziomie zarządczym nie wiemy do końca, dobra, jak ta nasza zmiana ma wyglądać, to kurczę, nie po to mamy sztab ludzi, którzy są kumaci, którzy w wielu aspektach są mądrzejsi od nas, którzy znają problemy operacyjne dużo lepiej niż menadżerowie wyższego szczebla, żeby ich trzymać teraz pod kloszem i im wymyślać, co oni mają robić, bo to oni mają tą wiedzę, wiedzą jak to działa, mają też pomysły na siebie, mają jakieś oczekiwania, mają jakąś perspektywę. Nawet taką perspektywę, że na zasadzie ja tu chcę zrobić tylko swoją robotę i ja tu lubię support, lubię to też jest ważne i to też jest potrzebne. I tak warto z tego skorzystać, więc z mojej perspektywy dużo lepiej wyjść z tą
zmianą trochę wcześniej, na zasadzie, dobra, musimy się zmienić, to jest nasz kierunek, nie mamy bladego pojęcia, jak to będzie wyglądać, wypracujmy to razem. I wtedy może nawet wyjść coś lepszego niż na zasadzie takiej, że usiądzie ktoś z managementu, który jest oderwany od rzeczywistości, od tej roboty operacyjnej i zacznie teraz wymyślać, w jaki sposób te zespoły mają pracować, ponieważ to może też przynieść więcej problemów niż korzyści. Zgadzam się z tym, że tutaj znowu wracamy do naszego jednak, czyli będą jednak jakieś frameworki, bo właśnie do Kotera, czyli że jednak na samym początku musimy mieć to guiding coalition, te osoby, które zarażą innych pasją i tym zapałem, bo znam z doświadczenia takie sytuacje, że są osoby, jak do nich przyjdziesz, słuchaj, właśnie będzie coś takiego, będzie inicjatywa, będziemy coś robić, jest to nierozpoznane, więc pomóż mi pójść w tym kierunku, to ta osoba powie, no dobra, no ale co mam zrobić? Ja mówię, no nie wiem właśnie, to wiesz, przyszłość jest nieznana, jesteśmy w obszarze dużej niepewności. No to ta osoba powie, no tak, ale ja nie wiem, nie podoba mi się to. Musisz mi wyznaczyć jakieś konkrety. Dlatego sprzeciwię się, że to nie do końca jest waterline principle, to nie jest koniecznie kwestia skilli, bo te osoby mogą mieć umiejętności właśnie związane z tą pracą, którą wykonują. Często to jest kwestia takiego apetytu na ryzyko, apetytu na zmianę, bo ktoś może mieć umiejętności, tylko może nie być w takim momencie, nie wiem, w życiu, albo w ogóle nie ma takiego charakteru. To też te różne testy osobowości właśnie mogą nam powiedzieć o tym, jak bardzo ktoś lubi albo nie lubi być taki rzucany na głęboką wodę. I właśnie po tych różnych sytuacjach, jakichś reorganizacji czy różnych problemów, zauważam, że na przykład dla mnie to jest ciekawe. To jest ciekawe, jak dostaję na klatę, że wszystko się zmienia, wszystko się tutaj wali. Jak ten jest taki w Harrym Potterze, jak schody tak się przejeżdżają i tutaj te połączenia się zmieniają, to te reorganizacje czasem tak wyglądają, to jest fajne, to jest ciekawe, jak znaleźć potem ścieżkę po tych schodach, jak tutaj wyrobić sobie jakieś relacje z kimś, jak to wszystko na nowo zorganizować. No a są osoby, które jak im się te schody zaczynają pod nogami ruszać, to panikują. I to nie znaczy, że oni są jacyś gorsi, czy mają gorsze skille, no tylko po prostu nie lubią tego, no oni lubią, jak te schody są dobrze zabetonowane. Cała sztuka w nas jako liderach jest to, że musimy zarówno tworzyć środowisko dla tych osób, które chcą mieć wszystko gotowe, wszystko bezpieczne, wszystko stabilne, jak i dla tych osób, które chcą właśnie wychodzić do przodu. I zresztą te metody zarządzania zmianą właśnie nam w tym pomagają. Robiliśmy ostatnio bardzo ciekawy warsztat na ten temat, właśnie jak zarządzić tą zmianą. Zresztą odeślemy Was do odcinka 140 na ten temat. I no właśnie w tych warsztatach pomagamy zespołom czy jakimś pojedynczym osobom właśnie wyrobić sobie to podejście do zmiany. Do tego mamy jako liderzy dużo bardziej przesrane, bo uwierzcie mi, że w sumie naszym zespołom deweloperskim, ludzie właśnie na tych stanowiskach operacyjnych, oni naprawdę mają gdzieś, skąd tak naprawdę przychodzą cele i wymagania. Jeżeli mają robotę, to ta robota musi wspierać jakiś kierunek firmy, cele firmy i musi iść w jasnym kierunku. Jasno musi być określone, gdzie idziemy, co robimy, po co to robimy, dlaczego, co chcemy zrobić, do kiedy, z kim będziemy współpracować i tak dalej. To są rzeczy, które na poziomie operacyjnym dla zespołów deweloperskich są istotne. I ich naprawdę nie obchodzi, czy decyzję o tym, co to jest i jak to wygląda, podejmuje top management, czy podejmuje CEO, czy podejmuje dyrektor, czy podejmuje jakiś menadżer średniego szczebla. I dla nas to jest przerąbane, bo kiedy my jesteśmy takim liderem rzuconym w daną zmianę, świadomie mniej lub bardziej, to jest sytuacja, która się dzieje w firmie, jest zmiana, ma się zmienić. Jak? Nikt nie wie, no ale to jest nasza robota, żeby określić to, dobra, gdzie idziemy. I teraz my nie możemy zostawić naszych ludzi samych, samopas i stwierdzić, dobra, no to róbcie co dalej. Znaczy to też jest jakieś tam rozwiązanie, ale to też jest decyzja. Na zasadzie, słuchajcie, robimy to, co robimy, mamy plan, działamy, nic nie zmieniamy, ale to my musimy być w tym też pewni, musimy wiedzieć, w którą stronę idziemy, niezależnie od tego, czy nasz szef, czy nawet jego szef, czy szefowa, niezależnie od wysokości, jakby głębokości tej struktury, będzie miał dla nas recepty i rozwiązania, więc jako liderzy mamy tutaj przerąbane i musimy się w tym odnaleźć, więc zdecydowanie tutaj ja widzę też swoją rolę i tą swoją postawę jako taką bardziej proaktywną i chętną do działania, ale też są liderzy tacy, którzy będą nie lubili, jak te schody im się trzęsą, a siłą rzeczy muszą, bo
jeżeli się tego nie zrobi, że nie podejmie się decyzji na dowolnym poziomie, najlepiej na takim poziomie, na którym mamy realnie wpływ i nawet jeżeli to by miało być gdzieś jakiś strzał na zasadzie mniej lub bardziej dostosowane do strategii całości, zwłaszcza jeżeli ta strategia nie jest jasna i cel danej zmiany nie jest jasny w 100%, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach i jak zaczyna się analizować jakieś rzeczy, to przychodzi bardzo dużo pytań, na które wy jako liderzy musicie odpowiedzieć i wskazać ten kierunek. A jednocześnie możecie oczekiwać od swoich szefów, wręcz nawet powinniście oczekiwać od swoich przełożonych, że oni to ustalą, wymyślą, bo w końcu od tego są, żeby zarządzić większym obszarem, ustalić cele, dać jakieś miary, KPI, wymagania, oczekiwania, co robimy i tak dalej. Ale jeżeli tego nie dostaniecie, to wy musicie dla swoich ludzi sami to wyczarować, nawet jakby z moim zdaniem by miał to być taki strzał, może nawet i kulą w płot, ale taki, który możecie uzasadnić i na dany moment, na wasz stan wiedzy i takiego najlepszej praktyki i najlepszej decyzji, którą możecie podjąć, żeby to jakaś decyzja była i żeby to jakieś działanie było, niż siedzenie na zasadzie, dobra, to teraz Krzysiek, zrób za mnie wszystko, weź mi powiedz, co ja mam robić, ja se posiedzę, poglądam kotki na YouTubie i poczekam, aż mi przyniesie rzeczy. To jest bez sensu. No, zdecydowanie. To jest też taki, moim zdaniem, błąd, który czasami menedżerowie popełniają, że dobra, nic nie wiem, to nie będę się odzywał i poczekamy, bo moim zdaniem to też jest właśnie leadership, że jeżeli nic nie wiesz, to musisz powiedzieć swoim ludziom, że nic nie wiesz, ale musisz też analizować sytuację, musisz przewidywać, co się może wydarzyć. Najlepiej też właśnie jakieś działania wyprzedzające robić, czyli teraz się dzieją jakieś zmiany w naszej firmie, to albo mamy jakieś tam informacje, co się zmieni, jak się zmieni i co mamy wdrożyć, albo jest jakaś niepewność, ale wtedy też musimy kombinować, jakie są możliwe ścieżki, jakie są warianty, jak się do tego przygotować. I nie zgodzę się tutaj ewentualnie z tym, co Paweł tak nasygnalizowałeś, że podejmiemy jakąkolwiek decyzję i potem się zobaczy, żeby już mieć podjętą decyzję. Raczej jestem zwolennikiem tego, żeby przygotować różne opcje, żeby nie było tak, że mówię, dobra, idziemy w lewo, potem w prawo, a potem środkiem, bo w końcu CEO powiedział, że idziemy jakoś w jakiś sposób. Więc tutaj moim zdaniem niewiele osób lubi takie zmiany, że się co chwila coś zmienia i nie wiadomo właściwie, gdzie idziemy, bo jeden menedżer wymyślił tak, drugi srak. Ale przynajmniej trzeba to przewidywać, przygotowywać się, i oczywiście starać jednak wyklarować to jak najbardziej. No właśnie, a jak to jest w ogóle w literaturze i na świecie, bo wiecie, my tu mamy swój case omawiamy i to jest coś, co jest aktualnie, przyprawia nas o ból głowy i jak widzicie tu nie ma dobrych odpowiedzi, ponieważ za szybko jest źle, za późno też jest źle. Jak wejdziecie sobie na stronę tego odcinka, tam podlinkujemy też artykuł do Harvard Business Review, bardzo fajny artykuł, który pokazuje zbiór kilkuset szefów organizacji na pozycji CEO, jednych nowych, jednych takich już seryjnych, którzy w tej roli już byli i zadali im pytanie, jakim feedbackiem by ci szefowie się podzielili po roku pracy. Tam padło takie pytanie, czego najbardziej żałują, czyli czego kilkaset szefów organizacji, głównie technologicznych, żałuje po pierwszym roku, to oni żałują, że nie wdrażali zmian szybciej. Więc jeżeli, wiecie, czekacie z czymś, macie tą decyzyjność i macie wpływ, to warto też się zastanowić, czy nie czekacie za długo, czy możecie zrobić jakiś krok, żebyście później nie żałowali, tak jak tutaj ta cała armia szefów, że tak naprawdę przepalili czas, stracili mu jakieś okazje, przeczekali za długo, za późno też zmiany zaczynali wdrażać. Ponieważ to też się przekłada na waszą pracę i też waszą efektywność i efekty tej waszej pracy. Musicie pamiętać, że jako liderzy odpowiadacie za rezultaty, czyli czy wasza rola i waszego zespołu dalej przynosi korzyści dla firmy, czy to się wszystkim opłaca, czy może niekoniecznie i zaraz ktoś sobie tutaj dojdzie do tego, że w sumie wy tu chyba potrzebni nie jesteście i tak samo odpowiadacie za retencję, czyli za to, że wasi ludzie są i z wami pracują, bo nawet feedback, jaki ja dostaję w tej sytuacji, którą mamy obecnie od swojego zespołu, jest taki, że przekazując im informacje rzetelne, takie jakie są, czyli co wiemy, czego nie wiemy,
łącznie z tym, czego nie wiemy i że w sumie nie wiem, kiedy się dowiemy i pracujemy nad tym, jak to wygląda, jak w ogóle ta ścieżka komunikacyjna wygląda, jak ścieżka decyzyjna wygląda. Do tego mieliśmy też przerąbane, ponieważ no jest, wiecie, skończyliśmy dopiero sezon wakacyjny, więc wiele osób jeszcze jest na urlopach, co nie pomaga w takiej sytuacji, żeby pójść szybko i dynamicznie do przodu i ludzie są wdzięczni za to, że wiedzą co się dzieje, wiedzą jak to wygląda, wiedzą, że nic nie wiedzą i to jest dużo lepsze niż taka cisza i też niekomunikowanie rzeczy, więc to zdecydowanie na tak. Tak, ta komunikacja jest ważna, ale jeszcze wrócę do tematu, który moim zdaniem jest kluczowy w tym, kiedy działać szybko, a kiedy czekać i zorientować się w ogóle, co się dzieje. To jest właśnie to, żeby zidentyfikować, jaki jest nasz obszar wpływu. I właśnie dlatego CEOs, to co przytoczyłeś, żałują, że nie wdrażali zmian szybciej, bo taki CEO ma władzę nad całą firmą. I to jest prawidłowe my jesteśmy takim CEO naszego działu czy zespołu i faktycznie, jeżeli są jakieś zmiany, które nie zależą od czynników zewnętrznych, na które my mamy wpływ, trzeba je wdrażać szybko, nie należy czekać. Jeżeli są takie zmiany, które zależą gdzieś tam od kogoś wyżej od nas, no to tutaj trzeba być ostrożnym, żeby nie było, że biegamy od lewa na prawo. I to jest chyba takie moim zdaniem całkiem dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka, które pozwoli Wam zidentyfikować, kiedy działać szybko, a kiedy działać z rezerwą. No to jest właśnie to. Jeżeli macie wpływ, jeżeli wiecie, co robicie i to jest coś takiego, co możecie zawrzeć w Waszym obszarze odpowiedzialności, działajcie szybko. To nie znaczy bezmyślnie, tylko po przemyśleniu, ale nie ma co zwlekać. Jeżeli to zależy nie tylko od Was, jeżeli, nie wiem, ktoś przyjdzie i da Wam jakieś konkretne instrukcje, tutaj raczej trzeba się przygotować, rozpoznać sytuację, dobrze się ustawić do zmiany, mieć strategię. Jak ktoś powie go, da zielone światło, żebyście od razu szli, a nie dopiero zaczynali pytać, ale o co chodzi. I to podejście też znajdziecie w literaturze, w 2 następnych książkach, które polecimy, czyli tu się odniosę do lean managementu, gdzie w linie właśnie te decyzje nawet polecają, żeby podejmować w ostatnim możliwym momencie, na samym końcu i tak późno jak tylko się da, żeby te decyzje opóźniać. Oraz w książce Willa Larsona The Elegant Puzzle, którą tutaj Krzysiek pokazuje, kiedy zmiana dotyczy reorganizacji, zmiany struktur, zmiany stanowisk, no to tym bardziej musicie się ostro zastanowić, ponieważ jak tutaj autor pięknie to podsumował, taka reorganizacja jest super w momencie, kiedy rozwiązuje realne problemy organizacyjne, strukturalne, a druga dobra reorganizacja to jest takiej, której się nigdy nie zrobiło. Więc przemyślcie to 3 razy i jesteśmy bardzo ciekawi i czekamy na komentarze pod tym filmem, jak wy podchodzicie do zmian, do reorganizacji w waszej firmie, do transformacji w waszej firmie. Czy jesteście team działam szybko, czy team działam wolno? Ciężko powiedzieć, czy to wolno znaczy lepiej, czy szybko znaczy lepiej. Dajcie znać w komentarzach. Jak to jest team, zależnie od sytuacji, dostosowuje prędkość do sytuacji. Ten może dać hashtag nerd management, bo właśnie to, o czym mówimy, tak, to jest, żeby dostosowywać się do sytuacji i działać, dobierać narzędzia do tego, co się akurat dzieje. No i w ogóle zmiana to jest taki temat, który jest bardzo ważny, to znaczy, że zmiana nas otacza, zmiana jest wszędzie i bardzo małe decyzje albo bardzo duże decyzje to jest zmiana, którą trzeba zarządzić. Trzeba odpowiednio się do niej przygotować, przejść krok po kroku. I to jest coś, co zrobiliśmy właśnie na tym warsztacie, o którym Wam mówiłem wcześniej, o którym możecie obejrzeć w odcinku 140. Jeżeli byście byli zainteresowani takim warsztatem, czy to dla siebie, czy to dla Waszej organizacji, to odezwijcie się, bo jesteśmy właśnie na etapie, że przygotowaliśmy bardzo dobre materiały, bardzo wartościowe, mamy dobry feedback, no i możemy Wam pomóc również w Waszych zespołach czy w Waszych firmach, więc dawajcie znać, kontaktujcie się, czekamy na Was. A jeżeli będziecie w czwartek na konferencji Beyond Code na Mazurach, to będziemy tam również o czwartek o 10:10. Mamy prezentację dokładnie w temacie też tych zmian podejmowania decyzji i tego, jak to jest, że uczyliśmy się programować, kończyliśmy informatykę, a teraz kurczę, z ludźmi musimy gadać. Jak to wpływa na karierę, jak tą karierę ułożyć, więc jeżeli temat Was interesuje i jesteście na tej konferencji, to zapraszamy, wbijajcie, przybijemy 5. Będziemy ten temat drążyć do skutku, czy robić szybko, czy wolno, ponieważ mamy też później stoliki dyskusyjne w tym temacie, także będzie się działo i myślę, że to nie jest ostatni odcinek w tym temacie, ponieważ jak przejdziemy już przez te zmiany, myślę, że to będzie dobrze
troszkę podsumować, jakie decyzje podejmowaliśmy, jaki był proces decyzyjny i na czym to się skończyło. Także spodziewajcie się tego tematu w przyszłości. Jeżeli też jesteście zainteresowani, to piszcie koniecznie w komentarzach. A jeżeli Was jeszcze nie ma na naszym newsletterze, gdzie wszystkie informacje idą na bieżąco, to zapisujcie się na nerd.management/newsletter. Wysyłamy Wam powiadomienia o nowych treściach, jak również o przyszłych programach, które już niedługo robimy warsztaty, szykujemy też produkty, które pewnie się pojawią na przełomie roku. Także bądźcie czujni, guzik trzymajcie na spuście. I cóż, na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następny wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.